W maju byliśmy na wycieczce w Chinach. Zobaczcie wybrane zdjęcia, a później przedstawimy Wam relację filmową. Odwiedziliśmy kraj dla nas nieznany. Zachwycaliśmy się smakami owoców i potraw, odkrywaliśmy prawdę o ludziach, ich obyczajach, sposobie myślenia, kuchni i historii. Czy Chiny to smutny komunistyczny kraj z uciskanymi obywatelami, którym zabrania się mieć więcej niż jedno dziecko i nie ma dostępu do internetu? Odpowiedź jest złożona. Od 2015 roku rząd zniósł limit wielkości rodziny. Restrykcje zostały rozluźnione ze względu na starzenie się społeczeństwa, jednakże to państwo z ogromnym aparatem kontroli. Kraj posiada jeden z najbardziej zaawansowanych na świecie systemów monitoringu, rozpoznawania twarzy i cenzury. Czy jest to smutny kraj? To subiektywna ocena, zależna od tego, kogo zapytasz i na jaki aspekt życia spojrzysz. Istnieje ogromna presja społeczna i zawodowa. Dla młodych ludzi życie bywa stresujące z uwagi na wysokie koszty życia, nieruchomości i wyczerpujący system pracy. Był wczesny poranek. W Pekinie niedaleko Świątyni Nieba jest park, w którym panował już gwar. Pani Ewelina wyjaśniła nam, że w większości to emeryci. Zastanowiło mnie to, bo emeryci zachowują się raczej statycznie, siedząc na ławkach bądź spacerując, a tutaj wszystko tętniło życiem. Nikt nie siedział, ludzie rzucali piłeczkami, ćwiczyli sztuki walki, układy taneczne, recytowali, śpiewali, grali w karty. Tak, Chińczycy wiedzą, że przez całe życie warto rozwijać umysł i ćwiczyć ciało. Nieważne, czy masz 20 czy 80 lat. Na niebie słońce walczyło z chmurami, a na ulicach Chinki zakrywały twarze przed jego promieniami za pomocą masek. Zakrywały też ręce. Noszą kapelusze, parasolki ze względów kulturowych i estetycznych. Świadomość ochrony przed promieniowaniem UV jest wysoka, a jasna cera w Chinach od wieków jest symbolem wysokiego statusu społecznego, elegancji i młodości. To, że Chińczycy są gigantami w dziedzinie technologii wiedzieliśmy, ale i tak ulice Pekinu i Szanghaju nas zaskoczyły. Dzięki rygorystycznym przepisom i silnej promocji aut elektrycznych dominują tu nowoczesne samochody elektryczne oraz hybrydy rodzimych marek. Zaawansowane technologicznie pojazdy, często określane jako smartfony na kółkach, to samochody multimedialne, naszpikowane elektroniką, radarami, łącznością 5G, kamerami i sztuczną inteligencją. Samochody te projektowane i aktualizowane są w zawrotnym tempie, a przez postęp technologiczny i niskie ceny kierowcy wymieniają je na nowy model co 3-4 lata. Warto też podkreślić, że Chiny są absolutnym liderem w budownictwie wysokościowym i posiadają kilkukrotnie więcej drapaczy chmur niż Stany Zjednoczone, a szybkość, z jaką Chiny rozbudowały swoje mega miasta oraz rozmach inżynieryjny sprawiają, że nawet dla doświadczonych podróżnych widok ten jest oszałamiający. Chiny to kraj o olbrzymim terytorium, pięknych krajobrazach, długiej historii i wspaniałej kulturze. Znajdziemy tu niezwykłe twory ludzkiego geniuszu i wspaniałości stworzone przez siły natury. A teraz zapraszamy na film Anna i Zbysław.
Robotnicy wszystkich krajów, łączcie się. To cytat z Czerwonej Książeczki Mao, zawierającej zbiór cytatów i przemówień. W czasie rewolucji kulturalnej książeczka stała się absolutnym symbolem władzy, indoktrynacji oraz kultu jednostki w Chinach. Przewodniczący Mao Tse-tung był rewolucjonistą, przywódcą Chińskiej Republiki Ludowej i twórcą maoizmu. Jego portret do dnia dzisiejszego zawieszony jest na bramie niebiańskiego spokoju, czyli Tiananmen w Pekinie, prowadzącej do zakazanego miasta. To był najdziwniejszy i najtrudniejszy czas w chińskiej historii. Najstarsza cywilizacja świata, ojczyzna Konfucjusza, filozofa, który wskazywał, iż moralność jednostki jest fundamentem i gwarantem stabilności państwa, oraz twórcy filozofii zwanej taoizmem, Lao Tse, skupiającym się na życiu w harmonii z naturą, dała się zniewolić człowiekowi, który w pogoni za ideą maoizmu, czyli komunistyczną ideologią rozwijającą marksizm i leninizm, stracił rozeznanie między dobrem a złem. W czasach rewolucji zmarło lub zostało zabitych kilka milionów ludzi. Byli wysłani do obozów pracy, które miały ich zreformować i nauczyć socjalistycznego myślenia. Wielu nigdy nie wróciło. Wrogami publicznymi stali się kapitaliści i bogacze. Zaszczyci przedsiębiorcy popełniali samobójstwa. Rewolucja kulturalna w Chinach, trwająca od 1966 roku do 1976 roku, to dzisiaj dla Chińczyków sprawa dość wstydliwa. A epizod z mango to jedno z najbardziej absurdalnych zjawisk w historii komunizmu, które przekształciło się w kult. Kosz z egzotycznymi owocami przywódca podarował robotniczym oddziałom propagandy, którzy wkroczyli na pekiński uniwersytet, by tłumić bunty studenckie, co odebrano jako przejaw miłości Mao do klasy robotniczej. Ale jednak portret Mao wisi na murze zakazanego miasta, bo choć jego rządy miały tragiczne konsekwencje dla milionów obywateli, to jego rola w zjednoczeniu Chin i wprowadzeniu na drogę nowoczesności pozostaje faktem. Mao Tse-tung zmienił nie tylko strukturę polityczną i gospodarczą kraju, ale także sposób myślenia Chińczyków o sobie. Zaszczepił w nich przekonanie o potędze narodu i zbiorowej sile idei. Po śmierci Mao w 1976 roku jego polityka została poddana krytyce, ale jego ideologia do dnia dzisiejszego nie została odrzucona. Przed bramą do zakazanego miasta w Pekinie znajduje się największy plac w Chinach, zwany też Tiananmen. Na placu odbywają się największe w Chinach ceremonie i tutaj też w 1989 roku odbyły się protesty studenckie domagające się demokracji, wolności słowa, walki z korupcją. Niestety rząd chiński wysłał na demonstrujących wojsko z czołgami i ostrą amunicją. Zginęło wówczas kilka tysięcy ludzi. Współcześnie temat protestów jest cenzurowanym zagadnieniem. W kraju obowiązuje ścisła cenzura mediów i internetu. Władzę absolutną i monopol polityczny sprawuje Komunistyczna Partia Chin. Jednakże należy tu podkreślić, iż chińska gospodarka to druga największa gospodarka świata o statusie globalnego lidera w eksporcie, produkcji przemysłowej oraz zielonych technologiach. W historii Chin władzę sprawowało kilkadziesiąt rodów cesarskich. Największe dynastie, które ukształtowały państwo środka, czyli imperium leżące dokładnie pośrodku ziemi, tak wierzyli starożytni Chińczycy, pochodzą od 2070 roku przed naszą erą, od dynastii Xia. Do 1912 roku naszej ery, ostatniej dynastii Xing, pochodzenia mandżurskiego. Od 1912 roku do 1949 roku panowała Republika Chińska, a od 1949 roku Chińska Republika Ludowa. Ostatnia zaś dynastia
rdzennie chińska Ming, charakteryzująca się rozkwitem sztuki i morskimi wyprawami, rozbudowała zakazane miasto w Pekinie. W zakazanym mieście jest pałac cesarza, który budowało 1 000 000 robotników przez 15 lat od 1406 roku. Przez prawie 500 lat mieszkało tu 24 władców 2 dynastii. Ostatnim był cesarz Pui, którego życie wyglądało jak sensacyjny film. Zakazane miasto w Pekinie było przez 500 lat odciętą od świata samowystarczalną enklawą. Jego największe tajemnice krążyły wokół zakulisowych intryg politycznych, tysięcy zniewolonych konkubin i wszechwładnych eunuchów. Wstęp na teren kompleksu bez zezwolenia karano śmiercią. Cesarz, jako syn niebios, był łącznikiem między kosmosem a światem ziemskim. Dostawał mandat niebios do rządzenia tak długo, jak był sprawiedliwy. Życie cesarza, w tym kolor jego szat, jedzenie, a nawet decyzje polityczne, były podporządkowane cyklom żywiołów. Każdy dzień uwikłany był w rygorystyczne ceremoniały. Władca rzadko opuszczał pałac, uczestniczył w audiencjach dla urzędników, składał ofiary o charakterze państwowym, w których pełnił rolę najwyższego kapłana. Ostatni cesarz Pui wprowadzał zmiany i modernizował życie dworu zachodnimi wynalazkami, jak telefony, instalacje elektryczne czy rower. Biografię ostatniego władcy rozsławił nagrodzony Oscarem film Ostatni cesarz. Obecnie zakazanym miastem administruje Muzeum Pałacowe, a od 1987 roku znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przed najeźdźcami z Mandżurii pierwszy cesarz Chin postanowił zbudować tzw. Wielki Mur, a ostatni cesarz, Pui, pochodził z rodu wywodzącego się właśnie zza Wielkiego Muru, czyli z Mandżurii. Jednakże paradoksalnie to nie pochodzenie sprawiło, że abdykował. Stracił tron w wyniku zmiany ustroju politycznego na republikę w 1912 roku. Staliśmy na Wielkim Murze, który miał rozdzielać dwa światy. Po wewnętrznej stronie mieli się chronić poddani cesarza. Na zewnątrz mieli pozostać barbarzyńcy z północy. Wielki Mur wije się jak wąż wśród zielonych lasów, kryje się w chmurach, z których na ziemię spływa wilgoć, co powoduje, że jego szarość widoczna jest z daleka. Ma łącznie około 21 000 kilometrów długości, na którą składają się mury, rowy, fosy, rzeki, góry i lasy. Na zwykły mur raczej się nie wchodzi, bo stawia się go po to, żeby otoczyć nim jakieś miejsce. Tymczasem chiński Wielki Mur w rzeczywistości jest największą fortecą na świecie. Mur był odnawiany, bo pierwsza dynastia Chin zbudowała go z ziemi, gliny i kamieni i zaczął się rozpadać. Budowano go niewolniczą pracą, a prace trwały setki lat. Wbrew powszechnym mitom, Wielkiego Muru nie widać z orbity okołoziemskiej, jest zbyt wąski. Naukowcy odkrywają wciąż nowe zasypane fragmenty muru, bo nie ma jednego muru. Mur ma wiele odcinków, a najdłuższy odcinek dynastii Ming ma około 8,5 tysiąca kilometrów. Najlepiej zaś zachowany to fragment muru 70 km od Pekinu. Liczy on około 5 km długości i posiada 19 strażnic. Opowiadając o historii Chin,
Należy też wspomnieć o najważniejszej i najstarszej tradycji w kraju, głęboko zakorzenionej w kulturze i filozofii, jaką jest parzenie herbaty. Dzień dobry. Dzień dobry. So I'm really glad to show you some traditional Chinese tea today. Pani dzisiaj nam pokaże tradycyjny proces parzenia herbaty w Chinach. Chiński ceremoniał to nie tylko sposób przyrządzania naparu, ale przede wszystkim sztuka harmonii, gościnności i relaksu. Słynna tradycyjna metoda parzenia polega na wielokrotnym zalewaniu tej samej porcji liści niewielką ilością wody przez krótki czas. Osoba parząca herbatę podziwia zapach i wygląd herbaty. Chińczycy wierzą, że herbata wspomaga trawienie, relaksuje umysł i łączy ludzi. Podanie herbaty starszym lub podczas zaślubin jest symbolem szacunku i czci. Herbatę parzymy tyle, ile tego wymaga pierwsze i kolejne parzenie, inne dla czarnych, zielonych czy białych herbat. Należy pamiętać, że woda powinna mieć odpowiednią temperaturę, a czas wydłużamy zależnie od potrzeby. Pierwsze parzenie trwa krótko, 15-30 sekund, służy pobudzeniu liści, często zalewa się je i od razu odlewa. Każdy kolejny wydłużamy, aby stopniowo wydobywać smak i aromat. Używa się proporcjonalnie więcej liści, ale zalewa się je mniejszą ilością wody niż w standardowych zachodnich kubkach. Pytanie: ile razy można parzyć tę samą ilość liści? To zależy od tego, jaką herbatę parzymy oraz czy ona nam smakuje, bo jeśli komuś smakuje herbata przy 9. parzeniu, to przecież nikt nie zabroni i tylu parzeń. Czyli herbata zielona. Państwo widzicie, poznajecie się liście herbaty zielonej, ale odmiana tutaj lokalna z północy to jest jasień. To momencie. I słuchajcie Państwo, żeby tą herbatę przyrządzić, temperatura wody powinna mieć 80-85 stopni, nie więcej. Ona bardzo szybko oddaje kolor i smak. Co Pani zrobiła? Wylała tą wodę. Pierwsze, to jest też informacja ciekawa, pierwsze zaparzenie herbaty zielonej to jest wylanie jej. Ona jest za mocna. Jeszcze ten smak nie jest tak delikatny i pożądany, jak te kolejne parzenia, których może być 4. Popatrzcie. Ważne, by spróbować samemu odkrywać nowe smaki kolejnych parzeń. Raz źle zaparzona herbata nie przekreśla niczego. Trzeba próbować jeszcze raz, tak by otrzymać taki napar, który nam smakuje, a jego parzenie sprawia nam przyjemność. Podczas ceremonii parzenia herbaty wykorzystywano maleńkie czarki, co zachęcało do powolnego picia i uważnej degustacji. Spływ rzeką Li z miejscowości Guilin to naszym zdaniem malownicza atrakcja w Chinach. Płynęliśmy motorową tratwą wśród strzelistych formacji kresowych. Pogoda była idealna, wiatr orzeźwiał nas bardzo przyjemnie. Jednakże prawdziwa atrakcja czekała nas wieczorem. Ale zanim opowiem o wieczornym przedstawieniu i historii o miłości, walce o wolność i harmonii z naturą, opowiem o Złotym Lotosie. Nie ma piękna bez cierpienia. Tak chińskie matki mówiły swoim córkom. Złoty lotos lub złota lilia to chińskie określenie na zdeformowane, zabandażowane stopy kobiet. Zwyczaj ten zapoczątkowany został w X wieku i trwał do XX wieku. Chiński ideał zalecał, aby długość stopy kobiecej nie przekraczała 7 cm. Są różne teorie i legendy. Jedna mówi o tancerkach cesarza, których gibkość i zwinność ruchów przypisywano ich obandażowanym stopom. Inna wskazuje, że żona jednego z cesarza miała zrośnięte stopy, a ponieważ była żoną
istoty boskiej, to każda kobieta, która usiłowała się do niej upodobnić, zbliżała się do boskiego ideału. Tak więc kobiety zaczęły zmniejszać sobie stopy. Był to proces długi i bardzo bolesny. Przed 5. rokiem życia dziewczynkom łamano palce w nogach i przyciągano do podeszwy. Chodziło o to, żeby stopa przestała rosnąć i żeby zmniejszyć jej rozmiary poprzez złamanie jej na pół. Poeci pisali erotyczne wiersze o powabnych stopach, a ich wygląd zaczął określać wartość kobiety. To, co na początku było artystycznym kaprysem, stało się obowiązkiem i powszechnie stosowanym zwyczajem. Dopiero w 1912 roku rząd Republiki pod groźbą kary śmierci zakazał tych okrutnych praktyk. A teraz o naszym fakultatywnym wyjściu na plenerowe widowisko typu światło i dźwięk odbywające się na naturalnej scenie rzeki Lee, po której pływaliśmy. Przedstawienie oparte było na lokalnej legendzie o dziewczynie obdarzonej talentem wokalnym, która zakochuje się w ubogim rolniku, ale lokalny bogacz porywa ją, by zmusić do ślubu. Dzięki pomocy ukochanego i mieszkańców wioski ucieka. Historia według legendy kończy się tak, że zakochani zmieniają się w ptaki i odlatują. Nigdy wcześniej nie byliśmy na takim wydarzeniu. Spektakl był niezwykle widowiskowy, gra świateł odbijająca się w wodzie i górach tworzyły wręcz żywy obraz. W widowisku brało udział 600 lokalnych mieszkańców, którzy odgrywali swoje role, pływając na łodziach i tratwach. Musical nas zachwycił, a bardzo dobre nagłośnienie i efekty świetlne w nocy zrobiły na nas wrażenie. Pekin, stolica Chin, zachwyca rozmachem futurystycznej nowoczesności, ale i dużą ilością zabytków pamiętających czasy chińskich cesarzy. To dobry kierunek na wakacyjną wyprawę w poszukiwaniu wrażeń, odkryć kulturowych, ale też krok w przyszłość. To wielomilionowe miasto, mieszka tam około 22 miliony osób. Można tu posmakować lokalnej kuchni, która z pewnością smakuje inaczej niż ta z restauracji chińskich w Europie. Zwiedzanie Pekinu zaczęliśmy na placu Tiananmen. To symbol współczesnych Chin, jeden z największych placów na świecie. Pełni funkcję reprezentacyjną. Z placu widać bramę niebiańskiego spokoju, która prowadzi do zakazanego miasta, serca Pekinu z czasów panowania cesarzy. Zakazane miasto już prezentowaliśmy, ale myślę, że warto też wspomnieć o dawnej rezydencji cesarzy, letnim pałacu. Dopłynęliśmy tam łódkami. Piękne ogrody i jezioro Kuming pozwoliły nam na chwilę zwolnić i poczuć atmosferę dawnych Chin. Podobnie można się poczuć w Świątyni Nieba. Wbrew nazwie nie jest to pojedyncza świątynia, ale cały zespół obiektów sakralnych, które otacza rozległy park, gdzie można się zadumać. Ale my raczej nie odpoczywaliśmy, ponieważ natrafiliśmy w tym miejscu na ogromne tłumy chińskich turystów z uwagi na weekend majowy. W programie znalazło się też miejsce na spacer po tradycyjnych hutongach, gdzie wciąż można poczuć klimat Starego Pekinu. Miejscem wartym uwagi była też świątynia Lamy, jedna z ważniejszych świątyń buddyjskich w Pekinie. Obserwacja modlących się wiernych wśród zapachu kadzideł to doświadczenie pozwalające zrozumieć religijną stronę miasta. Taka różnorodność sprawiła, że zwiedzanie Pekinu stało się niezapomniane.
Będąc w Chinach i szukając zapierających dech w piersiach widoków i niezapomnianych wrażeń, szczyt Rui w Yangshuo to obowiązkowy punkt programu. Wyobraźcie sobie, wyjeżdżamy długą wysokogórską kolejką linową, a z każdym metrem panorama staje się coraz bardziej majestatyczna, bowiem oferuje piękne widoki na krasowe krajobrazy. I to wszystko w naszym przypadku w deszczu i mgle. Aczkolwiek okienka pogodowe też się pojawiły. Spacerowaliśmy po wiszących mostach, podziwiając widoki, kiedy to mglisty ocean powoli opadał niczym kurtyna, odsłaniając piękno górskich szczytów, a jak promienie słońca przedzierały się przez chmury, gra świateł i cieni tworzyła pejzaż rodem z baśni. Było pięknie. Kolejną krajobrazową perełką był ogród mistrza sieci w Suzhou. To jeden z najmniejszych, ale zarazem najbardziej cenionych ogrodów w Chinach. Zbudowany w 1140 roku jako rezydencja i prywatny ogród wysokiego rangą urzędnika, do perfekcji łączy przestrzeń mieszkalną z malowniczą naturą. W centralnej części znajduje się niewielki staw. Jego tafla, otoczona misternie ułożonymi skałami, wierzbami, kładkami i tradycyjną chińską architekturą, stanowi estetyczne serce całej kompozycji. Ogród wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jeszcze 150 lat temu na błotnistych brzegach rzeki Huangpu stała skromna wioska rybacka. Dziś z tego miejsca sięga ku niebu najwyższy budynek Chin. 632-metrowy Shanghai Tower, który góruje nad metropolią 31 milionów mieszkańców. To historia jednej z najszybszych transformacji w dziejach ludzkości. Szanghaj wyrósł z marzeń o handlu i bogactwie, kiedy w XX wieku zagraniczne mocarstwa otworzyły chiński port na świat. Z rybackiej wioski powstał kosmopolityczny gigant, gdzie tysiącletnie buddyjskie świątynie ukryte są w cieniu futurystycznych wieżowców. Perła Orientu, tak nazywają to miasto. To wizytówka wschodnich Chin. Jeden spacer wzdłuż promenady to zdecydowanie za mało. Po drodze spotkaliśmy rzeźbę byka, symbolizującego siłę nowych Chin. Miasto posiada rozbudowaną infrastrukturę transportową, w tym szybkie pociągi osiągające bardzo wysokie prędkości, ponad 300 km na godzinę. Jechaliśmy pociągiem maglev, wykorzystującym technologię lewitacji magnetycznej. Maglev. Emocje sięgają zenitu. 300 na godzinę. Wow! A wieczorem byliśmy absolutnie urzeczeni nocną panoramą Szanghaju, podziwianą z pokładu statku, a szczególnie rozświetlonymi iluminacjami drapaczy chmur odbijającymi się w wodzie. Na koniec naszej wycieczki po Chinach kontynentalnych odwiedziliśmy dwa odrębne autonomiczne regiony – Makao i Hongkong, funkcjonujące na zasadzie jedno państwo, dwa systemy. Oznacza to, że posiadają własny system prawny, walutę, system podatkowy oraz paszportowy, odrębne od Chińskiej Republiki Ludowej. Makao to dawna kolonia portugalska, w której kultura europejska miesza się z chińską. Miasto to jest często nazywane Las Vegas Azji i jest światową stolicą hazardu, generując z gier znacznie większe zyski niż amerykański odpowiednik. Znajdują się tu luksusowe kompleksy rozrywkowe i jedny z największych kasyn na świecie.
Nowoczesność w tym mieście łączy się z tradycją. Odwiedziliśmy świątynię Ama. To jedna z najstarszych z 1488 roku i najważniejszych świątyń w regionie. Poświęcona jest bogini rybaków i żeglarzy Mazu. Co ciekawe, uważa się, że od nazwy tej świątyni pochodzi dzisiejsza nazwa Makau. Hongkong to miejsce, gdzie wschód spotyka się z zachodem. Jest bogatym regionem świata, utrzymuje dla biznesu system niskich podatków. Nie mamy dużo materiału filmowego, bo w tym dniu zwiedzania padał deszcz. Region ten funkcjonuje na niezwykłych zasadach polityczno-społecznych. Po przekazaniu Hongkongu przez Wielką Brytanię Chinom w 1997 roku miał cieszyć się przez 50 lat wysokim stopniem autonomii. Obywatele mieli korzystać z wolności słowa i zgromadzeń, które na kontynencie są ściśle kontrolowane. Jednakże autonomia uległa okrojeniu po wprowadzeniu ustaw o bezpieczeństwie narodowym. Miasto coraz silniej podlega centralizacji narzuconej przez rząd w Pekinie i rodzi obawy o przyszłość sektora biznesowego. Oazą w dżungli wieżowców Hongkongu jest świątynia Man Mo Temple. Świątynia poświęcona jest Man, bogu literatury, oraz Mo, bogu wojny. W czasach cesarskich modlili się tu studenci, prosząc o pomyślność na egzaminach. Mówiąc o dawnej chińskiej architekturze, to niezwykłe, że ludzie mieszkają czasem w zwykłych betonowych pudełkach, a innym razem potrafią zbudować coś tak pięknego, co składa się z tysięcy drobnych elementów, z których każdy jest dziełem sztuki powstałym w palcach natchnionego cieśli. Ozdobione belki pod dachem, wsparte na paszczach smoków, girlandy drobnych drewnianych kwiatów, oplatające wejście, szlaczki, lotosy, tabliczki z cytatami. Każdy drobiazg został ręcznie przez kogoś zrobiony, wystrugany, oszlifowany, pomalowany. Tego człowieka nie ma już na świecie, ale zostały dotknięcia jego palców i jego emocje ukryte pod farbą. Podziękowania dla pani Eweliny za profesjonalizm, pasję i przekazaną wiedzę podczas naszej wycieczki. Dziękujemy za uwagę. Anna i Zbysław.